Cześć. Zauważyłem, jak bardzo ciekawi Was temat kół i piast rowerowych, dlatego uznałem, że nagram taki filmik, w którym będzie większość wiedzy na ich temat, czyli jak dobrać piastę do swojego roweru, jakie są standardy, jakie są bębenki, wolnobiegi w tych piastach, na co zwrócić uwagę przy zakupie, no i dlaczego te ceny tych piast tak się różnią. Dobór piasty do naszego roweru musimy zacząć od wymiaru montażowego w ramie, czyli tej szerokości od konusa do konusa. Zaczynając od najkrótszych piast, czyli w BMX-ach, ten wymiar to jest 110 mm, ta odległość stąd dotąd. Jest to jeden z najkrótszych standardów. W BMX-ie mamy do czynienia z ośkami 10 mm i 14. 10 jest zazwyczaj tylko w rowerach marketowych, takich tanich, które nie nadają się do skakania, a 14 mm to jest prawdziwy standard BMX-owy, dzięki czemu ten BMX zachowuje swoją wytrzymałość. Kolejnym standardem jest standard torowy oraz w rowerach typu ostrokoło. Jest to 120 mm. Ze względu na to, że tam mamy oponę dosyć wąską, nie potrzebujemy, żeby ten wymiar był zbyt szeroki. Już w rowerach szosowych z hamulcami szczękowymi znajdziemy troszkę szerszy ten standard, 126 mm, 130. Mieszczą się tam zazwyczaj troszkę szersze te opony. Jeśli chodzi już o nowoczesny standard, który jest najczęściej spotykany w rowerze, no to mamy tu do czynienia z standardem 135 mm pod oś QR, czyli Quick Release, szybko zamykacz. Jego średnica to jest zazwyczaj 5 mm. Ta ośka nam przechodzi przez piastę, dzięki czemu możemy zamknąć ją w ramie. Kolejnym i to bardzo rzadkim w sumie standardem jest tak zwana piasta 141 pod szybko zamykacz pod boost, czyli mamy identyczną piastę o innej szerokości pod inną szerokość mocowania tarczy. Zaraz wytłumaczę, jak to wygląda ten boost. Rzadko jest stosowany, zazwyczaj spotykany w rowerach Treka lub Marina. No i jeśli przyjdzie nam do wymiany piasty, no to będziemy mieli spory problem. Wracając jeszcze do standardu 135 mm, możemy spotkać się z takim rozwiązaniem jak bolty, czyli śruby na imbusa z obu stron, czyli piastę skręcamy do ramy. Jest to sztywniejsze rozwiązanie niż Quick Release. Zazwyczaj spotykane jest w rowerach dirtowych, no i w rowerach, gdzie chcemy mieć troszkę większą tą sztywność. Kolejnym standardem jest 142 mm TA, czyli through axle, oś przelotowa. Otwór przechodzi przez całą piastę. Wkładamy ją do ramy i ściskamy ramą. Nie ma już tu żadnego mechanizmu blokowania w piaście. Możemy go stosować zastępczo z mocowaniem Quick Release. Wystarczy, że zmienimy konusy. I mamy piastę pod szybko zamykacz. Dzieje się tak dlatego, że nie mamy tutaj boosta. Co to takiego ten boost? Boost znajdziemy już w najnowszym standardzie 148 mm na 12. Różnica jest taka, że korpus jest nieco szerszy. I żeby zamontować taką piastę, musielibyśmy założyć dodatkowy adapter na tarczę, żeby wysunęła nam się tarcza dalej. Można to zamontować, ale lepiej już zainwestować w piastę. Mamy jeszcze takie standardy jak Super Boost. Zastosowanie mają w rowerach do DH, enduro, no i tutaj ta szerokość jest jeszcze większa, od 150 do 157. Dzieje się tak dlatego, że potrzebujemy tam wsadzić jak najszerszą oponę, no i zwiększa nam to sztywność całego koła, ze względu na to, że ten kąt, w którym wchodzą nam szprychy do obręczy, jest większy i dają nam tą większą sztywność. Ostatnim standardem, jeśli chodzi o piasty tylne, jest to standard w rowerach typu fatbike. Potrzebujemy tam mieć jak najszerszą piastę ze względu na szerokość opony przekraczającą 3,0. Tamte wymiary przekraczają 170 mm. No i są zależne tak naprawdę od ramy i tej opony.
Jeśli chodzi o przednie piasty, no to tutaj jest znacznie łatwiej. W rowerach typu BMX mamy 100 mm, ośkę 10 lub 14, bolty lub nakrętka. Dlatego, że jednak te BMX-y wymagają tej większej sztywności. W zwykłych rowerach jest to szybko zamykacz QR 100 mm. Następny standard to jest 100 na 15 i 100 na 12. 100 na 15 znajdziemy w MTB-kach, w nielicznych gravelach, a 100 na 12 gravelach i szosach. Jeśli chodzi o standard 100 na 15, no to możemy go zmienić konusami na 110 na 20. Występuje to w rowerach raczej zjazdowych full suspension, ponieważ daje nam to większą sztywność i odporność tego amortyzatora na siły skręcające. No i oczywiście jak mamy w tylnych piastach, to i w przednich jest tak samo boost, czyli 110 na 15. Różnica jest podobna, czyli w wersji bez boosta ten korpus jest węższy. No i zamienianie tych piast nie jest dobrym pomysłem, bo trzeba używać sporo adapterów na tarczę, jak i wymienić konusy. Kolejnym aspektem, który musimy wziąć pod uwagę, jest ilość otworów w piaście. W starych rowerach BMX-owych było to nawet 48 otworów. Obecne standardy przewidują tak naprawdę 36 otworów w dół. 36 otworów znajdziemy w rowerach tak naprawdę starszych, no i tych, które wymagają dużej sztywności bocznej kół. Jeśli chodzi o najczęściej spotykany standard w kołach MTB, są to 32 otwory. Jest to najlepszy stosunek masy do wytrzymałości. W rowerach super lekkich znajdziemy też 28 otworów. Tak samo w rowerach gravelowych. Jest to taki standard, często spotykany. W rowerach szosowych schodzimy już z ilości poniżej nawet 24 szprych. Dodatkowo w kołach systemowych możemy spotkać się z zintegrowanymi szprychami już z obręczą i piastą. Wtedy ta ilość jest inna, no i kształt też jest inny. Są koła 3-ramienne, 4-ramienne, są różne opcje. Jeśli chodzi jeszcze o otwory i szprychy, no to mamy dwa główne rodzaje mocowań tych szprych. J-bend, czyli w kształcie litery J. Drugi typ to szprychy straight pull, czyli proste po całości, nie mają tego zagięcia. Są to najczęściej używane szprychy w kołach wyższej klasy. Tutaj eliminujemy te zagięcie, więc wchodzi ona bezpośrednio nam w korpus piasty i te obciążenia są rozkładane wtedy równo. Dodatkowo szprychy mają różne profile. Są okrągłe, cieniowane, płaskie, czyli tak zwane aero. I tutaj tak naprawdę cena zależy od profilu już. Im bardziej jest aero, tym ta szprycha jest droższa. Tak samo jeśli chodzi o tą wytrzymałość na zrywanie, na rozciąganie. Minusem szprych prostych jest to, że jeżeli jakaś nam pęknie podczas wyjazdu, no to będzie bardzo ciężko ją dostać w serwisie. Jeśli dodatkowo jest jeszcze jakaś płaska lub wycieniowana, no to szansa, że ją kupimy, no, maleje nam prawie do zera. Dodatkowo przy centrowaniu musimy czymś przytrzymać tą szprychę, żeby nam się nie obracała w korpusie. W przypadku szprych typu J, no to nam to nie występuje ze względu na to, że zapiera nam się o korpus piasty. Przy doborze piasty musimy wziąć pod uwagę, jak mocowana jest nasza kaseta wolnobieg. Najprostsze rozwiązanie, najtańsze, jest to piasta pod wolnobieg. Tutaj nakręcamy ten wolnobieg na gwint. Piasty pod wolnobieg są stosowane najczęściej w tanich rowerach oraz takich marketowych. Nie jest to zbyt precyzyjne rozwiązanie. Wolnobiegi nie są wolne od wad, nie są zbyt precyzyjne. Znajdziemy tak naprawdę obecnie wolnobiegi od 5 biegów do tam nawet 11. Dlaczego są takie wolnobiegi? Dlatego, że często Chińczyki w rowerach elektrycznych montują koła
z silnikiem, które mają tylko gwint. I często nadrabia to wolnobieg, nawet do 11 rzędów. Najczęściej spotykanym standardem bębenka jest Shimano HG, czyli bębenek z wycięciami. W tanich rowerach możemy spotkać taki bębenek, który będzie tylko przystosowany do kaset 7-rzędowych, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Normalnej długości bębenek Shimano HG obsłuży nam realnie kasety do 12 rzędów, chyba że doliczymy te chińskie kasety 13-14 rzędowe pod Shimano HG, ale jeśli chodzi o kasety Shimano, obsłuży nam tylko 11. Jeśli do tego dodamy kasety SRAM-owskie PG 1210, 1230, no to wtedy mamy też tą 12. Kolejny standard to Shimano Microspline. Założymy to tylko kasety pod Microspline, czyli 12-rzędowe kasety MTB. Teraz już nawet Microspline jest stosowany w gravelach, w najnowszych modelach. Kolejny typ bębenka jest to SRAM XD XDR. Czym się różni XD od XDR? XD jest troszeczkę krótszy, jest to standard MTB pod 12 biegów. XDR jest to standard gravelowy pod 13 biegów. Tamta różnica odległości, długości tego bębenka to jest 1,85 mm. Jeśli chcemy wstawić kasetę pod XDR do XD, to nam się nie uda. A jeśli chcemy wstawić kasetę XD na bębenek XDR, no to montujemy taką podkładkę i bez problemu nam to działa. Ostatnim typem bębenka jest bębenek pod Campagnolo. Jest najrzadziej spotykanym bębenkiem. Montujemy na niego tylko kasety Campagnolo. Dodatkowo w rowerach do skakania mamy jeszcze tak zwany driver, czyli zębatka już zintegrowana z tym korpusem bębenka. Jest to do napędów jednorzędowych. Jeśli chodzi o działanie piasty, to tutaj mamy dwa główne typy tych zazębień. Pierwszym z nich, najczęściej spotykanym, są zapadki ze sprężynkami. W tym przypadku mamy system, w którym każda zapadka ma oddzielną sprężynkę. Są tańsze rozwiązania, gdzie mamy jedną okrągłą sprężynkę, która nam napina wszystkie te zapadki. Bardziej precyzyjnym jest ten system z oddzielnymi. Dodatkowo mamy też liczbę zapadek. Tutaj jest 6. W piastach zaczyna się to zazwyczaj od 2 do nawet 12. Co nam to daje? Nagrałem w innym moim filmiku, możecie zobaczyć go tutaj. Drugim systemem jest ratchet, jak na przykład w piastach DT. Czy jest to system, gdzie mamy takie pierścienie, które nam się zazębiają. Najczęściej popycha te dwa pierścienie sprężynka. W niektórych piastach jest to magnes. Ich działanie polega na wzajemnym obracaniu się tych pierścieni. Te sprężynki dociskają je, a dzięki temu obracaniu się one podchodzą do góry i ponownie zaciskają. Dodatkowo mamy jeszcze inne systemy zazębień, ale są bardzo rzadkie, więc nie będę dzisiaj o nich mówił. Oraz są piasty planetarne, ale to materiał na inny filmik, więc jeśli ten materiał Was zaciekawi, to pewnie nagram kolejny właśnie o tych przypadkach. Ostatnią rzeczą, którą musimy wziąć pod uwagę przy doborze piasty, jest mocowanie pod tarczę. Tutaj w tym przypadku obręcz jest pod hamulce szczękowe, więc piasta nie ma żadnego mocowania. Kolejnym najczęściej spotykanym mocowaniem pod tarczę jest 6 śrub, czyli tarczę przykręcamy na 6 śrub. Kolejnym rozwiązaniem jest center lock, też bardzo często spotykany. Jest to system wymyślony przez Shimano, czyli tarczę dokręcamy jednym pierścieniem do korpusu piasty. Wielowypust jest zazwyczaj droższy w wykonaniu niż 6 śrub, dlatego chińskie piasty najczęściej występują pod 6 śrub ze względu na koszt i czas produkcji takiej piasty. Mamy też bardzo rzadkie standardy, jak Oversized Center Lock.
spotykany w starych piastach Sainta, czyli ten pierścień był większy. Są to bardzo rzadkie tarcze, więc raczej tego nigdzie nie spotkamy. Dodatkowo jeszcze w niektórych piastach mamy mocowanie na 4 śruby. Też jest bardzo rzadkie, zazwyczaj w piastach planetarnych. Co wpływa na cenę takiej piasty? Pierwszą rzeczą, która wpływa, jest materiał oraz jak bardzo ta piasta jest obrobiona. Jeżeli mamy tańsze piasty, no to są wykonane z aluminium serii 6. Droższe piasty są wykonane w serii 7. A jest firma, która robi nawet z aluminium serii 2 lotniczego, na przykład Hope. No i tutaj ten materiał jest znacznie droższy. Dodatkowo, jeśli chodzi o obróbkę, no to niektóre firmy mają te piasty kute, a firmy, które są premium, mają wycinane z jednego elementu. Na przykład Hope tutaj. W piastach rowerowych ta precyzja kosztuje, dokładność wykonania, na przykład gniazd podłożyska, mocno determinuje nam żywotność piasty, dlatego że często przy łożyskach maszynowych te gniazda w piastach nam się wyrabiają i mamy luz, którego nie jesteśmy w stanie się pozbyć. Kolejna rzecz, która bardzo mocno wpływa na cenę, jest marketing. Kupując piastę za pieniądze przekraczające tam 1000-2000 zł, mocno płacimy też za akcje marketingowe dla zawodników, za wszystkie takie rzeczy, dzięki którym marka jest rozpoznawalna. Więc bardzo mocno płacimy też za znaczek. Często piasty, które mają ładną nazwę, ładną markę, nie są wcale tak dobre jakościowo, jak nam się wydaje. Ja obecnie zraziłem się troszkę do firm, które mają wyrobioną markę i w większości rowerów stosuję piasty chińskie, co już pokazywałem na moich filmikach. Sam skaczę na Chińczykach. Jakość wykonania jest bardzo wysoka. Nie płacimy tam za żaden marketing. Kupujemy tak naprawdę tylko produkt, który możemy przetestować lub zobaczyć, czy ktoś już to przetestował i jak to działa. Więc większość kosztów jest już tam odcięta i mamy tylko produkt. Podsumowując, przy wymianie piasty zwróć uwagę na szerokość osi, system mocowania tarczy, system mocowania kasety lub wolnobiegu, ilość szprych i gdzie będziesz stosował tą piastę, żeby ona spełniła Twoje oczekiwania, miała odpowiednią ilość zazębień i odpowiednią jakość wykonania. Dzięki wielkie za oglądanie. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli masz jakiś problem z piastą lub doborem, napisz w komentarzu, chętnie odpowiem. No i do zobaczenia w następnym odcinku.